Nazywam się Mirosław Skórka i jestem dyrektorem programu Study Tours to Poland Fundacji Liderzy Przemian. Od 16 lat dzielimy się doświadczeniami transformacji naszego kraju z przyjaciółmi zza wschodniej granicy. Przez pandemię po raz pierwszy nie mogliśmy zaprosić gości na wizyty studyjne do Polski. Dlatego postanowiliśmy ruszyć w Polskę, by pokazać najlepsze doświadczenia naszych samorządów. Gmina Wołomin ma status gminy miejsko-wiejskiej. Mamy miasto Wołomin i mamy sołectwa. Gmina Wołomin ma około 50 tysięcy mieszkańców. Mieszkańcy gminy Wołomin są takimi fajnymi, wrażliwymi ludźmi. Dobrze się tu pracuje ze względu na to, że pomysły, które wypracowują moi urzędnicy, mają odzwierciedlenie i uznanie właśnie takie społeczne. Kładziemy akcenty na partycypację społeczną, kładziemy akcenty na dialog społeczny. Tego nigdy do tej pory nie było, ale my rozmawiamy z mieszkańcami. Czasem są to rozmowy trudne, ale konstruktywne. Urząd Miejski realizuje bardzo dużo projektów społecznych. Jest to podstawa naszej polityki zrównoważonego rozwoju. Stawiamy nie tylko na infrastrukturę, ale również na człowieka. Takim momentem przełomowym był rok 2016, kiedy przystąpiliśmy do opracowania gminnego programu rewitalizacji. I właściwie można powiedzieć, że to był najlepiej dopracowany dokument strategiczny. Udało nam się określić 40 zadań, które musimy zrealizować w obszarze centrum miasta. W tym obszarze mieszka około 6,5 tysiąca mieszkańców, w tym dużo seniorów. W obecnej chwili mamy zrealizowanych około 28 zadań, w tym właśnie bardzo ciekawe projekty społeczne. Jesteśmy można powiedzieć, w sercu obszaru rewitalizacji w Wołominie, obszaru, który został wyznaczony jako teren zdegradowany z dwóch powodów. Powód pierwszy to jest sytuacja ekonomiczna, że tak powiem, tych budynków, no bo widzicie Państwo, jak te kamienice wyglądają. To są kamienice, w których są mieszkania komunalne, ale one powinny zostać wyremontowane. Nie są wyremontowane w takim stopniu, jaki byłby satysfakcjonujący, ponieważ nie jest to nasza własność jako gminy. My tylko tym administrujemy, natomiast nie możemy w to zainwestować pieniędzy gminnych, takich, jakie byśmy chcieli zainwestować. Jest to strefa, w której mieszkańcy podlegają różnym wykluczeniom społecznym, tak? Bezrobocie, różne problemy społeczne. I my właśnie chcielibyśmy pokazać im, że to, że startują z takiego poziomu, nie znaczy, że nie są pełnowartościowymi obywatelami naszego miasta. To znaczy, chcemy otworzyć przed nimi perspektywę możliwości, które mają, z której nie zdają sobie sprawy. W tej chwili dochodzimy do miejsca, z którego jesteśmy bardzo dumni, ponieważ 2 lata temu ogłosiliśmy kolejną edycję naszego programu, jednego z działań rewitalizacyjnych, to się nazywa Wołomin od nowa. Panie, które prowadzą Stowarzyszenie Czas na Lepsze, złożyły taki wniosek i dostały od gminy dofinansowanie, które pozwoliło na uruchomienie osiedlowego biura pracy i które pozwoliło na wyremontowanie bardzo w kiepskim stanie znajdującego się lokalu. Pomagamy ludziom w napisaniu CV, służymy też pomocą jako doradztwo zawodowe, bo mamy też swoich takich specjalistów i ludzi, którzy z nami współpracują. Chcemy być też takim łącznikiem między właśnie społecznością wołomińską i okolic, a Powiatowym Urzędem Pracy, czy też specjalistami, którzy przyjmują w ramach takiej pomocy bezpłatnej udzielania porad prawnych, psychologicznych.
Gmina nam umożliwiła wyremontowanie tego budynku w ramach projektu i wydzierżawiła nam te pomieszczenie na parę lat. My tylko realizujemy, uiszczamy takie opłaty eksploatacyjne. Myślę, że jak każde stowarzyszenie, które działa na rzecz społeczeństwa, mamy bardzo dużą satysfakcję w momencie, kiedy są już efekty i skutki. Integrujemy się również z tym społeczeństwem, które otacza nas. Możemy działać na różnych płaszczyznach, co też daje nam, członkom naszej organizacji, duży rozwój. No i przede wszystkim zwiększa się świadomość ludzi, którzy mieszkają na terenie chociażby rewitalizacji. Jeżeli ktoś sam się zgłasza, to znaczy, że on jest gotów nie tylko z nami współpracować, ale też dać więcej od siebie. My ogłosiliśmy konkurs, na przykład na to, co będzie się działo w przystani lokalnych inicjatyw i że szukamy kogoś, kto to poprowadzi. No i Fundacja Myśliciele zgłosiła się do tego konkursu, była najlepsza i ten konkurs wygrała. To miejsce to jest przestrzeń, fizycznie przestrzeń, gdzie mogą się spotykać różne organizacje. Mamy na terenie kilka organizacji, młodszych czy też starszych, które nie mają swojego lokalu, nie mają miejsca na działania dla społeczności. To miejsce rozwiązuje ten problem. Mogą tutaj przyjść, skorzystać z tego miejsca, ze wszystkiego, co się tu znajduje. Nasi odbiorcy to mieszkańcy gminy Wołomin i okolic i tutaj mówimy w zasadzie o całym społeczeństwie, jeżeli chodzi o przedział wiekowy. Dlatego, że mamy zajęcia edukacyjne zarówno dla maluszków, mamy spotkania dla seniorów, spotykają się tu emeryci z różnych klubów, spotykają się również osoby, które mają jakieś problemy w swoich grupach wsparcia, spotykają się też podróżnicy, którzy chcą opowiedzieć swoją historię, więc generalnie naprawdę ten przekrój jest bardzo duży. Poza przestrzenią mamy też takie stacjonarne działania, na przykład nasz punkt wymiany puzli, gdzie jak ktoś przyjdzie na zajęcia, może sobie te puzzle wziąć, oddać na następnych zajęciach, czy po prostu jak przyjdzie na jakieś nasze spotkanie. No i widać, tu mamy różne zajęcia, różne materiały, tak? Generalnie kto przychodzi, może z tych materiałów korzystać. Część z materiałów jest zakupiona z projektu, nie wszystkie, część jest po prostu jakby nasze fundacyjne, natomiast jakby nie mamy problemu z tym, żeby korzystać. Inne fundacje też zostawiają tu swoje materiały. Uczymy programowania od maluszków po najstarszych, tak samo właśnie tego logicznego myślenia. Tam mamy całe pudło plastikowych kubków, ono służy właśnie do nauki kodowania, szeregów innych rzeczy dla maluchów. Mamy też dużo tam innych zabawek dla maluszków związanych z ich rozwojem, żeby właśnie można było kształtować te umiejętności. W wyniku diagnozy okazało się, że mamy bardzo dużą liczbę seniorów na terenie gminy Wołomin, dlatego musieliśmy wypracować narzędzia, które nie tylko wspierają, pomagają im funkcjonować w przestrzeni społecznej, ale również chcieliśmy skorzystać z ich potencjału. I okazało się, że możemy budować bardzo dobry zespół roboczy na bazie Rady Seniorów, mamy Wołomińską Radę Seniorów. Zaangażowaliśmy seniorów w pisanie wniosków, zwiększyliśmy kwotę budżetu obywatelskiego z 1 miliona do 2 milionów złotych, z czego około 15% tej kwoty przeznaczyliśmy stricte na rewitalizację. Jacek Szczucki, kierownik Dziennego Domu Senior Plus, w którym się znajdujemy. Kto tutaj przychodzi? Są mieszkańcy gminy Wołomin po 60 roku życia, osoby samotne, nieaktywne zawodowo i społecznie, czyli które nie uczęszczają do jakiegoś innego klubu seniora czy związków emerytów, rencistów. Prowadzone są zajęcia manualne, też na poprawę pamięci, rehabilitacja,
I także według uznania, według potrzeb. Jest placówka przystosowana właśnie dla potrzeb osób niepełnosprawnych, jest wózek inwalidzki, łazienka jest przystosowana, także te podjazdy. Oglądają sobie telewizję, tutaj są też przeprowadzane jakieś właśnie wykłady, prelekcje, jakieś takie prozdrowotne. Mają dostęp do internetu. Kto by chciał się nauczyć czegoś, nawet jakiś, nie wiem, wykonywanie jakichś przelewów czy opłat, no to można na przykład prowadzić takie zajęcia. Tutaj są ćwiczenia, mamy sprzęt, mamy takie te gumy do rozciągania, do ćwiczeń, piłki. A to są prace, tak, naszych seniorów. To jest pracy zdalnej, chociaż nie, te są jeszcze jak były, jak tutaj z tamtego roku były prowadzone zajęcia, a tutaj już są z prac zdalnych. Także materiały seniorzy otrzymują. Praca z osobami starszymi nie należy do najłatwiejszej. Trzeba mieć dużo cierpliwości i po prostu lubić ich. Bo niestety to wyczuwają, tak? Jeśli chodzi o zajęcia na codzienny tutaj pobyt, to wyczuwają jakieś nerwy. Także trzeba troszeczkę mieć empatii tego podejścia. Remont dla seniora polega na tym, że angażując dosyć niewielkie środki jesteśmy w stanie zabezpieczyć, odpowiedzieć na podstawowe potrzeby osób starszych, które z reguły zostawały same z pewnymi problemami. Obecnie młodzi ludzie są dosyć mobilni, wyjeżdżają do stolicy, ludzie starsi mają problemy, tak, z tymi kontaktami rodzinnymi i też część krępuje się prosić o pomoc. Dlatego mamy taki telefon zaufania, urzędnik przyjmuje zgłoszenie, dokonuje takiej wstępnej diagnozy. Następnie pan Mirosław, nasz człowiek złota rączka, odwiedza tę osobę, również dokonuje takiego przeglądu i nierzadko zdarza się tak, że oprócz tej jednej kwestii do naprawienia pojawia się cała masa innych i my oczywiście też nie podchodzimy super jak urzędnicy, tylko staramy się, żeby ta osoba była zabezpieczona, żeby również dbać o to, aby nie było żadnych przeszkód związanych z dostępnością, tak, w tym mieszkaniu. Jesteśmy też znani z tego, że unijne pieniądze zaangażowaliśmy na zakup sprzętu rehabilitacyjnego. I nasi mieszkańcy za darmo wypożyczają z Ośrodka Pomocy Społecznej sprzęt rehabilitacyjny, najdroższy jaki może być i trudny do kupienia, kiedy rodzina jest dotknięta nieszczęściem, jakąś chorobą. Nasza wypożyczalnia działa w ten sposób, że osoba zainteresowana musi złożyć wniosek. Musi mieć na pewno dowód osobisty, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności bądź jakieś zaświadczenie po wyjściu ze szpitala albo o chorobie przewlekle chorej. Wtedy jest rozpatrywany ten wniosek, spisywana jest umowa sprzętu na wypożyczenie i sprzęt zostaje wydany. Czy ta usługa jest usługą płatną czy bezpłatną? Bezpłatną. Na jaki okres czasu osoby mogą korzystać z tego sprzętu? Na okres 12 miesięcy z możliwością przedłużenia na 6 miesięcy. Znaczy mamy wózki inwalidzkie, mamy chodziki, balkoniki, łóżka ortopedyczne, laski. Mamy wolontariat, który funkcjonuje przy Ośrodku Pomocy Społecznej. Jestem koordynatorem tego wolontariatu. Takich stałych wolontariuszy to mieliśmy 12 gdzieś mniej więcej. A jak organizowaliśmy imprezy typu bal seniora na przykład, czy wigilię miejską, to było ich znacznie więcej, tak? Około 40. Ostatnio byłam przez ostatnie 2 lata koordynatorem takiego projektu Rodzina Ostoją i myślę, że tutaj to był projekt skierowany do osób bezrobotnych, wykluczonych społecznie. Były zorganizowane staże dla 12 osób,
które przez 4 miesiące były odbywane. Tutaj żeśmy współpracowali z przedsiębiorcami lokalnymi z Wołomina. I no, z takim sukcesem jest to, że 9 osób dostało zatrudnienie, tak? Więc myślę, że to jest sporo. Tak? Brało 24 osoby udział, a 9 zostało zatrudnionych. Budżet obywatelski w naszej gminie funkcjonuje od 2014 roku. W tej chwili od kilku lat jest to kwota 2 miliony złotych, co na głowę mieszkańca daje wyższą liczbę niż w Warszawie, jakby się podzieliło na wszystkich mieszkańców. Mamy naprawdę niesamowite projekty. Mamy 2 wspaniałe w tej chwili ławki miejskie, które zostały zrealizowane jako projekty budżetu obywatelskiego. Ławkę Henryka Konstantego Wojciechowskiego, założyciela naszego miasta, oraz Zofii Naukowskiej, która była naszą mieszkanką. Oprócz tego w zeszłym roku ustawiliśmy w mieście bardzo eleganckie city lighty, które nam uporządkowały przestrzeń miejską i możemy rzeczywiście prezentować wszystkie nasze plakaty, wydarzenia w jakiś kulturalny sposób. I to jest projekt z budżetu obywatelskiego. No i mnóstwo działań, których byśmy nie zrobili, ponieważ gmina by uznała, że prawdopodobnie musi wydać pieniądze na równą drogę, a nie na tego typu zbytki. Ale ponieważ mieszkańcy mają szansę wyrazić swoją życzeniowość, dzięki temu wiemy, jakie są potrzeby i co możemy zrobić. Jesienią zwykle jest potańcówka senioralna, którą robimy we współpracy z Radą Seniorów. Ale maj, czerwiec jest potańcówka magnoliowa. W takiej gminie jak nasza, prosty chodnik albo niedziurawa droga są marzeniem każdego mieszkańca. Ale musimy wziąć pod uwagę to, że wzdłuż jednej ulicy, załóżmy, jest 10 domów. Zrobimy tym mieszkańcom jedną ulicę, ale reszta też chce proste ulice. Całe miasto wybrukowane z idealnym asfaltem to nie wszystko. Musi być coś, co pocieszy oko nawet w obliczu, nie wiem, nieładnego muru, brzydkiej kamienicy, coś ciekawego, coś takiego, co sprawi, że zapatrzymy się, przestaniemy myśleć o tych dziurawych ulicach, bo jest ładny obrazek. Są ludzie oczywiście, dla których nie ma to znaczenia, ale my zazdrościmy miastom takim jak Jarocin, w których murali jest multum i postanowiliśmy wprowadzić to do naszej przestrzeni miejskiej. Nie zawsze pieniądze są tutaj istotne, jeżeli pomóc drugiemu człowiekowi, tak? Bo czasami jest tak, że te pieniądze są tylko taką wędką, tak? Ale jest coś za tym więcej, no nie tylko pomoc finansowa, tylko właśnie to wsparcie, rozmowa, no takie po prostu podanie ręki drugiemu człowiekowi. Także Wołomin stara się być społeczny i kolorowy. Trzymajcie Państwo za nas kciuki. Dobra. Takiego, że Pana szybciutko Pana osoba. Tak, Bo Pan nas czekają. Tak, czekają. I teraz proszę na Panią Jannę.